Hej, tu Sesia, witajcie na kanale Red My Lips Art w kolejnym odcinku z serii Cały tydzień makijaży. W ostatnim odcinku, który robiłam paletą Affect in the Spotlight, przegłosowaliście, moi drodzy, zimną mokkę z Glam Shopu. Chciałam stworzyć odcinek dla osób, które lubią chłodne palety i chłodne cienie. To będzie na pewno wyzwanie, bo jest tutaj 9 cieni neutralnych. Czy jestem w stanie wymyślić aż 6 makijaży w neutralnych tonacjach, które będą od siebie różne? O tym się dowiecie, jeżeli obejrzycie ten odcinek, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji i lecimy z pierwszym makijażem. Słuchajcie, ja jestem prosty człowiek. Widzę ciemny brąz, myślę smoky eye. I mam dzisiaj ochotę na takie duże smoky eye, bo smoky eye można zrobić w stylu hollywoodzkim, gdzie ledwo rozcieramy cienie powyżej załamania powieki, a możemy zrobić takie mocno obszerne, intensywne. I na takie chyba mam ochotę. Zacznę sobie od cienia w kremie. Będzie on moją bazą, przez którą nie będzie przebijać jasna skóra pod spodem, która zintensyfikuje mi cienie tam, gdzie potrzebuję. I odrobinka na dolną powiekę. Mówiłam, że to cień w kremie z Glam Shopu w odcieniu trufla. I lecę od kącika do kącika. Pędzelek wytarłam w chusteczkę i tym samym nakładam nasz cień Lungo. Pędzelek to jest Spectrum i KJH numer 12. Wklepuję cień. Zaczynając blisko nasady rzęs, wklepuję, a potem zaczynam przenosić coraz wyżej, już delikatnie rozcierając. I robię to samo na dolnej powiece. Wklepuję przy linii rzęs. Sięgam teraz po kulkowy pędzelek, to jest Money Brushes numer 11 i delikatnie rozcieram krawędzie. I żeby oko nie wyglądało tak ciężko, przenoszę kolor powyżej z załamania powieki. To ładnie otworzy i powiększy oko. Następnie przechodzę do odcienia lekkie cappuccino, którym troszeczkę ocieplimy sobie makijaż, o ile można tak powiedzieć o chłodnej palecie. I tym kolorem jeszcze mocniej blenduję cienie, jeszcze bardziej wtapiam je w skórę. Wyciągam też kolor na zewnątrz. Chcemy, żeby oko było powiększone, wydłużone. Nie chcemy wyglądać jak pandy. Też pandy są bardzo cute. Nakładam tego koloru trochę więcej w wewnętrznym kąciku i dolną powiekę również rozcieram. Cieniowanie skończone, więc dołożę sobie jeszcze brązową kredkę na linię wodną. I tuszuję rzęsy. Tutaj zdecydowanie polecam maskary pogrubiające. Ja używam Han Billionaire. Ok, my dear friends, na usta koniecznie jakiś nudziak. Ja sięgam po Han Luxury 702 Smoke Nude, który chciałabym rozetrzeć sobie trochę na krawędziach. I nasz makijaż jest skończony. Uwielbiam smoky eye w takich chłodnych, ciemnych brązach. Ten jest absolutnie idealny właśnie do smoky eye. Dzisiaj zrobimy sobie coś ultra prostego, użyjemy najładniejszego, najciekawszego cienia w tej palecie, czyli po wiedeńsku. Jest taki fioletowo-niebieski. Nakładam palcem na całą powiekę. I brzegi rozcieram czystym pędzelkiem. Ten sam kolor nakładam na dolną powiekę i w wewnętrzny kącik. Całe oko jednym cieniem. Żeby zaakcentować ten kolor na powiece, użyję sobie fioletowej kredki na linii wodnej. I bardzo delikatnie rozetrę czystym pędzelkiem między rzęsami. Pędzelek jest z Jessup, to jest numer 237, a ten wcześniejszy jest z kolekcji Pokusa z Glam Shopu. Myślę, że kolor jest już tak całkiem fajnie zaakcentowany. Wytuszuję sobie górne rzęsy czarną maskarą. Ja używam Han Billionaire, a dolne fioletową maskarą z Hean w odcieniu Purple. Postanowiłam dołożyć odrobinę kleju pod brokaty, aby podbić mocniej blask tego cienia. On jest dosyć subtelny, co jest oczywiście jak najbardziej spoko, ale dzisiaj mam ochotę, żeby był trochę bardziej wyrazisty. Więc dokładam palcem w miejsce, gdzie nakładałam klej. Mój jest z Inglota, on się nazywa Body Art Adhesive. Głośnym pędzelkiem nakładam ten cień jeszcze tutaj, gdzie pobrudziłam się maskarą. A na usta widzę konturówkę Han Hypoallergenic w odcieniu 515 Antique Rose. Wypełniam nią całe usta. Świetny look. Może nie ma w nim nic odkrywczego, ale czasami w prostocie jest siła. Po prostu. Ten cień robi robotę, jest spektakularny. Jak dodamy jeszcze jakiś delikatny akcent kolorystyczny, czy właśnie jakiś fajny kolor na usta, to uważam, że jest to zupełnie wystarczające, żeby zrobić fajny make-up. Dzisiaj zrobimy sobie halo eye, czyli przyciemnimy sobie zewnętrzny i wewnętrzny kącik, a rozświetlimy sobie środek. Sięgam sobie po kulkowy pędzelek, mój jest LH Cosmetics numer 304 i odcień Crema di Café. I ten kolor wklepuję w zewnętrznym kąciku, delikatnie rozcieram w wewnętrznym kąciku i łączę oba kolory, przyciemniając delikatnie powiekę nieruchomą. Na dolną powiekę nakładam ten sam kolor
tym razem już po całej długości. Puszystym pędzelkiem czystym rozcieram krawędzie, żeby cieniowanie było bardzo miękkie. I to jest pędzelek z kolekcji Pokusa. Wracam do wcześniejszego pędzelka i sięgam po najciemniejszy cień, czyli lungo, którym pogłębiam jeszcze cieniowanie w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. Kolor najpierw wklepuję, a potem delikatnie rozcieram. I teraz środek powieki rozświetlę sobie, ale jeszcze nie wiem, czy chcę spieniony, czy mrożone latte. Chyba ten, żeby było tak bardziej brązowo, więc mrożone latte nakładam palcem na środek powieki. Zobaczymy, czy ten błysk się spotęguje, jak nałożę trochę glitter primera. Oh yes. Zaznaczę też trochę środek powieki dolnej. O, super to wygląda. Brązowa kredka na linię wodną, moja jest z Inglota. Podkręcam i tuszuję rzęsy. Dziś zalotka Inglot i maskara Telescopic Lift od L'Oreal. I wiecie co? Bardzo podoba mi się efekt tego makijażu bez ust. Wydaje się taki bardziej effortless, taki undone troszeczkę, więc może po prostu nałożę bezbarwny błyszczyk, żeby usta wciąż były blade. To jest błyszczyk Handfulness. I makijaż numer 3 jest skończony. Bardzo podoba mi się ta propozycja. Uwielbiam takie subtelne halo eye, ale nie takie graficzne, tylko właśnie takie bardzo, bardzo subtelne. Ma zupełnie inny wydźwięk niż takie klasyczne cieniowanie przyciemniające zewnętrzny kącik, więc koniecznie spróbujcie. Dzisiaj mam wizję na taką mocniejszą, ciemniejszą dolną powiekę. Nie wiem, czy zrobię to w formie takiej bardziej poziomej kreski, takiego sleepy eyes. Jeszcze nie wiem, ale kombinujemy. Zacznę od brązowej kredki automatycznej z Dr. Ireny Eris i najpierw przyciemnię sobie linię wodną i schodzę niżej na rzęsy. Delikatnie wyciągam na zewnątrz i biorę sobie tą końcóweczkę drugą z gąbeczką, żeby tą kredkę zmiękczyć, rozetrzeć i wyostrzam troszkę tą kreskę. Do ostatecznego roztarcia kredek uwielbiam używać palca. Delikatnie łączę tą kreskę z górną powieką w tym miejscu. Teraz biorę sobie odcień Flat White i płaski pędzelek tego typu. To jest Spectrum numer 12 i rozcieram sobie jeszcze bardziej tą kreskę. I do tej czynności bardzo fajnie sprawdzają się właśnie takie prostokątne pędzelki. I mieszam sobie również te dwa odcienie, czyli Crema di Café i Lungo, aby zagruntować kredkę bliżej linii rzęs. Bardzo lekkim ruchem wyciągam kreskę. I odrobinę Flat White biorę również na puszysty pędzelek. Ten jest z kolekcji Pokusa i subtelnie wprowadzam w załamanie powieki. Tylko po to, żeby ta górna powieka nie była taka całkowicie płaska. Powiekę ruchomą rozjaśniam delikatnie odcieniem ze śmietanką. To jest taka lekko perłowa biel. Rozjaśniam też wewnętrzny kącik i biorę się za wytuszowanie rzęs. Używam wydłużającej maskary Telescopic Lift od L'Oreal. Postanowiłam sobie w wewnętrznym kąciku zrobić taki dzióbek i tutaj po prostu używam takiego niedużego, skośnego pędzelka i najciemniejszego cienia. I po prostu wyrysowuję sobie tutaj delikatnie taką kreseczkę troszkę poniżej kącika po prostu. I rozcieram. I tym najjaśniejszym zaznaczam tą górną część jeszcze raz, żeby troszkę zwiększyć kontrast. Mam wizję takich troszkę ciemniejszych ust. Pomyślałam o tej pomadce Han Luxury w odcieniu Coffee Cup, bo ona jest taka, wiecie, nie bardzo ciemna, ale jednak ciemniejsza i troszkę chłodna, więc może mi tutaj fajnie pasować. Biorę konturówkę Han Hypoallergenic w odcieniu 515 i podkreślam sobie łuk kupidyna. Ta konturówka z tą szminką to jest w ogóle perfect match. I moja kolejna odsłona gotowa, tym razem nieco bardziej grunge'owa, chociaż makijaż tak naprawdę sam w sobie nie jest mocny, bo zobaczcie, że górna powieka jest bardzo, bardzo subtelna i jedyne co ten makijaż wyróżnia to to, że podkreśliliśmy trochę mocniej tą dolną powiekę, ale to też nie jest bardzo mocny, bardzo ciemny makijaż, a jednak efekt jaki daje i klimat jaki stwarza jest zupełnie inny.
A dziś będzie makijaż samymi błyskami. Wiecie, że bardzo lubię ten patent, a tutaj mamy trochę ciemniejszych i jaśniejszych błysków, więc pomieszamy je sobie razem. Najpierw zrobię sobie taką bardzo, bardzo delikatną bazę z cienia w kremie. Mój jest z Glam Shopu i jest to odcień trufla. Wprowadzam cienie w pędzel i delikatnie przyciemniam zewnętrzny kącik oka. Dzięki temu zabiegowi oko będzie miało większą głębię, a błysk będzie bardziej intensywny. Na resztę powieki nałożę bazę pod pigmenty. Nakładam bazę również w wewnętrzny kącik i na dolną powiekę. Zacznę sobie od odcienia spieniony, takiego lekko srebrzystego. On leci na środek powieki. Następnie zimna mokka w zewnętrzny kącik. To jest najciemniejszy błysk, więc aplikuję go tam, gdzie nakładałam cień w kremie. Również na dolną powiekę troszkę, w zewnętrznym kąciku. Rozcieram ten błysk pędzelkiem po moim kremowym cieniu. To jest Jessup 227 Lux Soft Definer, ale to nie jest jakiś wybitnie fajny pędzelek. Teraz sięgam po ten fioletowo-niebieski po wiedeńsku i jego aplikuję na środek dolnej powieki. Mega cool to wygląda. I trochę w wewnętrznej części powieki górnej. I ten kolor przenoszę tutaj na powiece nieruchomej, powyżej załamania, a w wewnętrzny kącik ze śmietanką. Nie jest to mocny błysk, ale wciąż nie można go podciągnąć pod mat. Ze śmietanką nałożę też tutaj. Trochę doczyści mi to cieniowanie przy okazji. Dodam trochę intensywności temu makijażowi, nakładając czarną kredkę na linię wodną. Moja jest z LH Cosmetics. I zostawiam ją taką nieroztartą. Podoba mi się ten efekt. Nakładam również odrobinę tej kredki wzdłuż linii rzęs, ale tylko w zewnętrznym kąciku. I tak bardzo delikatnie wyciągam, jakbym chciała namalować kreskę, ale nie maluję jej. Tuszuję rzęsy pogrubiającą maskarą. I wiecie co, ja widzę w tym makijażu taką odrobinę fioletu. Ten błysk delikatnie jest fioletowy i on ma taką fioletową, lekką bazę, więc tutaj też delikatnie pojawia się fiolet. Więc pomyślałam, aby użyć takiej pomadki, ale nie w takiej pełnej krasie i pełnej intensywności, tylko żeby nałożyć ją odrobinkę i rozetrzeć. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. To jest pomadka NYX Smooth Whip w odcieniu Berry Bed Sheets numer 11. Do roztarcia używam tego samego pędzelka z Jessup, także dzisiaj wszystko jednym pędzlem. I kolejny makijaż skończony. Bardzo podoba mi się ta propozycja, bo jej wykonanie zajęło mi dosłownie kilka minut, a efekt jednak jest bardzo, bardzo interesujący. I w ostatni dzień polecimy sobie z takim klasycznym, powiedzmy, cieniowaniem. Zaczynam średniej wielkości kulkowym pędzelkiem, to jest Many Brushes 11 i cieniem Crema di Café. Kolor nakładam i rozcieram w zewnętrznym kąciku oka. Przenoszę trochę wyżej, powyżej załamania powieki i ciągnę do środka. Ten kolor bardzo ładnie się buduje. Crema di Café nakładam również na dolną powiekę w zewnętrznym kąciku. Czystym pędzelkiem jeszcze raz całość rozcieram, to jest Zoeva 227. Teraz przechodzę do koloru Flat White. Też pędzelkiem Zoeva dokładam ten kolor powyżej załamania. Dokładam też trochę na środek dolnej powieki. Teraz użyję tego błysku Mrożone Latte i on wlatuje na środek powieki i ciągnę aż do wewnętrznego kącika. Wewnętrzny kącik też nim podkreślam. Wracam do pędzelka z Many Brushes i użyję najciemniejszego Lungo do przyciemnienia jeszcze mocniej zewnętrznych kącików. Tuszuję rzęsy, a cieniem Lungo wyciągam bardzo delikatną kreseczkę. I pomyślałam, aby usta zrobić w nieco żywszym kolorze. Zacznę sobie od konturówki Mleczna Czekolada z Glam Shopu, a środek wypełniam pomadką NYX Smooth Whip w odcieniu 10 Pillow Fight. I nasz szósty makijaż jest gotowy, tym razem nieco bardziej klasyczny, ale subtelna kreska i intensywny kolor na ustach na pewno nadał temu makijażowi takiej fajnej kobiecości. To był już ostatni makijaż naszym gwoździem programu, czyli paletką Zimna Mokka. Jestem miło zaskoczona tym, że jest ona chłodna, ale wciąż twarzowa, ponieważ mi w mocno chłodnych odcieniach nie jest zbyt korzystnie, a przy tych naprawdę bardzo dobrze się bawiłam i fajnie czułam, więc to jest duży plus tej palety. Dajcie mi znać, który z makijaży, które stworzyłam w tym odcinku, podobał się Wam najbardziej. Jestem mega ciekawa. A my przechodzimy do głosowania i postanowiłam do głosowania wziąć dwie kolorowe paletki, których jeszcze na kanale nie było. Kiedy one wychodziły, ja postanowiłam zrobić sobie przerwę od robienia tego typu odcinków. Chciałam trochę odpocząć i one się na kanale nie pojawiły. I są to paletki również z Glam Shopu, Very Perry
i Nude Brzoskwinia. Very Peri to jest paletka z takimi fioleto-niebieskościami. Jest to właśnie odcień Periwinkle, czyli taki niebieski fiolet, chłodny. No, paleta jest prześliczna, zrobiłam nią może z 2 makijaże, więc fajnie by było się w nią troszeczkę zanurzyć. Zapowiada się bardzo interesująco, ale równie interesująco zapowiada się Nude Brzoskwinia, którą zrobiłam może 1 makijaż. W ogóle po nią nie sięgam, więc też fajnie by było się w nią zanurzyć i zobaczyć, jakie możliwości ma ta paleta. Bardzo podoba mi się układ tej paletki. Te tonacje kolorystyczne, no jest prześliczna na wiosnę. Wydaje mi się, że jest po prostu cudo. Te błyski tutaj zapowiadają się bardzo, bardzo kusząco. Więc słuchajcie, zostawiam to do Waszej dyspozycji. Głosujcie na dole w komentarzach, wpisując Nude Brzoskwinia albo Very Peri i podejmiemy decyzję, która z tych palet pojawi się w następnym odcinku. Także czekam na Wasze głosy. Jeżeli chcecie wspierać kanał, to tutaj dostajecie informacje, w jaki sposób możecie wspierać. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!